Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zaprezentować instruktaż obsługi dwóch modeli foteli masujących Echelente 2 i Echelente 2 Pro. Zapraszam. A więc fotel uruchamiamy czerwonym przyciskiem. Zacznie on przechodzić do pozycji leżącej i wstępnie skanować linię kręgosłupa, tak aby znaleźć wzrost użytkownika. Jeżeli tego użytkownika nie ma, tak jak w tym momencie, zostaną wybrane domyślne parametry. Sygnał, który słyszymy, to jest sygnał do wyboru, samodzielnego wyboru programu automatycznego, a jeżeli go nie wybraliśmy, no to fotel sam przeszedł do prowadzenia masażu w trybie automatycznym. Wybrał F1, czyli pierwszy program automatyczny. F1, program automatyczny, koresponduje z tymi oto tutaj przyciskami, właśnie odpowiadającymi za te automaty, za te cykle automatyczne. A więc F1 to jest program Comfort, następny będzie program Relax, Full Body, czyli program odpowiadający za całe ciało, Neck and Shoulder za górne partie, czyli szyję, ramiona, odcinek piersiowy, Back and Waist, dolne partie kręgosłupa, lędźwie, pośladki, bo tutaj mamy funkcję L-shape i programy Stretch, czyli takie programy rozciągające. Więc wybierając któryś z tych przycisków, na przykład na Relax, przechodzimy na kolejny program automatyczny i wtedy mamy z góry zdefiniowany już cały cykl w ramach programu automatycznego. Wróćmy teraz do pozostałych tutaj widocznych przycisków. Mamy pauzę, którą możemy w każdym momencie spowodować, że fotel zatrzyma masaż i tym samym przyciskiem powracamy do niego. Mamy times, czyli możemy ustawiać czas trwania masażu do 30 minut od 5, tak? Czyli możemy samodzielnie sobie wybrać, ile ten masaż ma tutaj nam trwać. I są dwie strzałki symbolizujące ruch w górę, ruch w dół, korespondujące właśnie ze skalą tutaj u góry podaną shoulder position, czyli to jest efekt właśnie skanowania. Jeżeli uważamy, że wynik skanowania linii kręgosłupa, tego szukania naszego wzrostu jest zbyt nisko poniżej szyi lub za wysoko po głowie nam na przykład masażer masuje, więc możemy tymi strzałkami sobie dopasować maksymalny zakres, do którego podchodzi masażer pod tutaj górne partie, tak? Czyli ustalić, dokąd może masażer, poruszając się wzdłuż linii kręgosłupa, dokąd maksymalnie, do jakiej wysokości maksymalnie może on podchodzić. Tutaj okrągłe przyciski odpowiadają za położenie fotela, więc możemy przytrzymując ten przycisk delikatnie wracać do pozycji siedzącej lub poniższy przycisk przechodzić do pozycji bardziej leżącej. Środkowy przycisk z napisem 0 odpowiada za automatyczne przejście do pozycji Zero Gravity, po prostu po jednym przyciśnięciu, nie trzeba już wtedy przytrzymywać. I to są właśnie programy automatyczne. Na wyświetlaczu widzimy, jaka technika jest wykonywana, w jakim miejscu, z jaką szybkością i jak działają poduszki powietrzne w tym czasie. Więc tak najwygodniej jest korzystać, nie musimy się wtedy zastanawiać, co i jak samodzielnie ustawiać. Natomiast można wszystko osobno ustawić ręcznie, samodzielnie. Więc przejdźmy do tego zestawu przycisków tutaj niżej. Mamy widoczne przyciski właśnie odpowiadające za techniki manualne. Więc Mode to będzie właśnie wybór techniki manualnej. Używając tego przycisku zmienia nam tu się wyświetlacz na H0, pojawia się dodatkowy manekin z kropką, punktem w środku i zatrzymała się technika masażu na ugniataniu. Więc wybraliśmy w tym momencie technikę ugniatanie, a kolejne użycie tego przycisku spowoduje zmianę techniki przez oklepywanie z ugniataniem, masaż typu shiatsu, czy takie mocniejsze rozbijanie. To są wszystkie techniki, które są dostępne w tym modelu. Korzystając z tej techniki możemy również regulować szybkość jej pracy, więc ugniatanie mamy w najniższej szybkości teraz wybrane, ale dzięki temu przyciskowi możemy tą szybkość pracy tego masażera, szybkość tego ugniatania przyspieszyć. W technikach takich jak właśnie oklepywanie dodatkowo możemy doregulować szerokość rozstawu ramion masujących względem kręgosłupa, więc możemy szerzej lub w węższym zakresie rozstaw ten masażera ustawić.
Co ważne, we wszystkich technikach manualnych możemy sterować ich miejscem pracy, więc w tym momencie mamy masaż punktowy, co właśnie symbolizuje ta kropka na tym manekinie, czyli masażer nie pracuje, nie porusza się wzdłuż linii kręgosłupa do góry, na dół, natomiast zatrzymał się w jednym punkcie i tu właśnie prowadzi ten masaż oklepujący. Dzięki tym strzałkom góra, dół możemy wybrać ten punkt, w którym ta technika masażu ma się odbywać. Tak? Czyli teraz ja powoduję, że masażer schodzi w dół w okolice lędźwi, w okolice pośladków i tutaj wykonuje oklepywanie, bo to jest taka technika aktualnie tutaj działająca. Możemy cofnąć się do góry, tak? Strzałką w górę. Więc w ten sposób regulujemy położenie tego masażera. W środku, pomiędzy tymi strzałkami, widzimy też kolejny przycisk, który zmieni nam zakres masażu. Mieliśmy punktowy, wybierając go, będziemy mieli zakres od A do B, czyli jakiś odcinek już w tym momencie ta dana technika będzie, po jakimś odcinku kręgosłupa będzie się masażer poruszał i ta technika będzie wykonywana. Więc też możemy strzałkami doregulować sobie, jaki to ma być odcinek. Na przykład piersiowy odcinek, czyli podchodzimy tu trochę wyżej i on w zakresie delikatnie w górę, delikatnie w dół ten masażer w tej technice będzie sobie na tym odcinku tutaj pracował. Kolejne użycie tego przycisku spowoduje masaż w całym zakresie linii kręgosłupa aż pod pośladki, więc tutaj też możemy dodatkowo sobie skierować ten masaż na całą linię kręgosłupa, nie tylko punktowo, nie w zakresie. To też jest bardzo przydatne. Dalej mamy sterowanie poduszkami powietrznymi, więc mamy Air Pressure przycisk, który pozwala nam włączać lub wyłączać poszczególne partie poduszek powietrznych, więc możemy włączyć na same ramiona, tak jak to jest teraz, możemy wyłączyć w ogóle, możemy włączyć jedne i drugie partie, czyli górne partie i dolne partie w masażu i możemy przyciskiem tutaj sąsiadującym możemy regulować intensywność pracy tych właśnie poduszek powietrznych, czyli możemy w trzech zakresach możemy regulować intensywność ich nacisku, ich docisku do mięśni właśnie, czy to w ramionach, czy to w łydkach w tym modelu. Pozostały nam dwa przyciski, z czego pierwszy to jest heating, czyli możemy włączyć ogrzewanie. Jest to ogrzewanie infrared w oparciu po mniej więcej w minucie będzie odczuwalne takie przyjemne ciepło, głębokie takie ciepło, które pozwoli dodatkowo się zrelaksować, ale i też w większym stopniu rozluźnić mięśnie. Ostatni przycisk w modelu Eccelente 2 jest to przycisk demo, który odpowiada za kolejny program automatyczny, w tym momencie tylko 5-minutowy, szybki program automatyczny, taki w wolnej chwili. Natomiast w modelu Eccelente 2 Pro w tym miejscu będziemy mieli przycisk odpowiadający za szybkość lub też włączenie i wyłączenie pracy rolek masujących stopy, bo model Eccelente 2 Pro ma dodatkowo rozbudowany masażer o masaż stóp, który właśnie w systemie takim rolkowym rozmasowuje stopy od podeszwy i wtedy ten przycisk za to odpowiadać będzie w drugim modelu. Tak, we wszystkich innych funkcjach pilot pozostanie niezmieniony. Więc pokazany jest aktualny nasz czas, jaka technika masażu, w jakiej intensywności, gdzie jest masażer aktualnie. Tak możemy tutaj korzystać z tego fotela. W każdym momencie można go wyłączyć poprzez właśnie czerwony przycisk. Fotel wtedy przejdzie do pozycji siedzącej i przejdzie w stan czuwania. Mam nadzieję, że zaprezentowany instruktaż obsługi tych foteli masujących będzie pomocny. Jeżeli natomiast pojawią się pytania, zapraszam do kontaktu.